Partnerem audycji jest firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Po tym, jak przez kilka miesięcy moja kandydatura była odrzucana przez wszystkie znane i lubiane warszawskie właściwie korporacje, nie byłem w stanie przejść przez żaden proces rekrutacyjny klasyczny prowadzony przez HR i uznałem, że skoro nie jestem w stanie przejść tego procesu w sposób jakby oficjalny, no to muszę zacząć działać w sposób niestandardowy. Przyjechał tutaj, wrócił do Polski i został wiceprezesem i dyrektorem finansowym Interi. No i Darek przyjechał, pogadaliśmy razem z profesorem, no i tak właśnie przywróciłem Polsce Darka Mazurkiewicza i twórcę Blika. Dla mnie Interia była takim momentem, kiedy uświadomiłem sobie, że to jest mój ostatni epizod pracy dla kogoś. Na jednym ze spotkań z funduszami, ze znanym dzisiaj w Polsce z funduszy, dostałem pytanie. I to już wtedy byliśmy naprawdę spółką, tam mieliśmy z 50-60 osób, więc to nie był taki wcale early stage. Dostałem pytanie, no kiedy my zaczniemy sprzedawać w końcu w Stanach Zjednoczonych, kiedy może się przeprowadzę w ogóle do Silicon Valley, tak? Więc totalnie wyśmiałem te pytania, na co przedstawiciel tego funduszu stwierdził, że jesteśmy jednak strasznie mało ambitni. I to był dla mnie duży komplement. Idea, którą ja miałem dla założenia własnej firmy, było przede wszystkim stworzenie na początek prostej firmy usługowej, generującej pozytywne przepływy finansowe i później reinwestowanie tych pieniędzy w coś, co może być później zwiększać skalę i siłę być bardziej wyceniane inaczej niż firma usługowa, czyli róbmy jakieś produkty. Wtedy po raz pierwszy po 5 latach pojawia się myśl i świadomość, kiedyś to nie będzie twoja firma. Tak, czyli to był ten pierwszy raz, kiedy wchodzisz na ścieżkę z inwestorem, który wiesz, że za kilka lat będzie chciał to spieniężyć i prawdopodobnie ty będziesz uczestniczył w tym wydarzeniu. Witaj. Cieszę się, że zainteresował Cię ten materiał. Stworzyłem ten podcast dla Ciebie, byś mógł budować i z sukcesem rozwijać swoje biznesy. Moi goście, założyciele, prawdziwi eksperci z pewnością dadzą Ci wiele cennych wskazówek i inspiracji, jak robić to szybciej, łatwiej, efektywniej. Ale uważaj, nie będziemy niczego owijać w bawełnę. Przed Tobą, przedsiębiorcą, wyjątkowe wyzwanie. Wytrwaj w tej drodze, rozwijaj swoją firmę z sukcesem, ale pamiętaj, jak wygląda prawdziwy biznes, taki bez lukru. Zaczynajmy. Gościem programu jest Jakub Pawelski. Grzegorz Błażewicz w studio audycji Biznes bez lukru. Mam do Ciebie ogromny sentyment, bo po pierwsze zbudowałeś firmę na skalę, o jakiej inni mogą jedynie ciągle pomarzyć, bo robiłeś w mediach, podobnie jak i ja. No i pochodzisz z Tarnowa, tam gdzie i ja się wychowywałem, ale przede wszystkim byłeś w mojej ocenie zawsze taki bardzo transparentny, szczery, bezpośredni też w komunikacji. Co się zmieniło po latach? Czy ten Grzegorz dziś, a ten, którego tam pamiętam sprzed 10-15 lat, to są te same osoby, czy może inne nieco? No, zdecydowanie. Zdecydowanie. A tak w ogóle to dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Z przyjemnością. Długo czekałem, ale... Trwało to bardzo długo. Przyznaję, po prostu nie byłem w nastroju. I nie byłem chyba gotowy. Nie traktowałem możliwość tutaj pojawiania się u Ciebie jako wydarzenie potencjalnie bardzo szczególne, w związku z tym tyle to trwało. No, doceniam bardzo fakt, że jesteś. Warto było czekać. Mam nadzieję, że tak samo będą o tym spotkaniu mówić nasi widzowie i słuchacze. No to jak z tym Grzegorzem dzisiaj, a tym sprzed wielu, wielu lat? Teraz, kiedy odcinasz kupony od sukcesu, czy jesteś inny? Zdecydowanie mam podobne wartości i podobne podejście
i podobną filozofię życiową, ale myślę, że jednak egzekucja jest troszeczkę inna. Czyli otwartość, może bardziej wyważona, transparentność, może bardziej zachowawcza. I nie mówisz tak. już wszystkiego, co myślisz? Chyba nie. Okay. Chyba nie. Raczej uważam, że idąc, chyba cytując Szczepana Twardocha, dobra poza jest czasami lepsza niż bycie szczerym. No świetnie. Ten dżentelmen, szanowni, czasem inspirował, czasem wkurzał, nie brał jeńców, no ale wydawał się być zawsze pewnym tego, co robi. To mi wtedy imponowało i imponuje mi do dzisiaj. Posłuchajcie Państwo, do czego go to doprowadziło. Niewielu moich gości ma swój biogram w Wikipedii. A Ty tak, od 2017 roku. To jest zasługa po prostu sprawnej osoby w dziale marketingu, która wtedy pracowała, więc nie przypisywałbym temu swojej wielkości. Chciałem zapytać, czy już wtedy czułeś, że jesteś skazany na sukces, albo że będą o Tobie czytać za chwilę, sięgać po materiały źródłowe na temat Grzegorza Błażewicza? Jest to miła pamiątka, która pozostanie może przez jakiś czas jeszcze w sieci, dopóki nie przykryją je inne linki. Nie da się przykryć, Grzegorz, nie da się przykryć. Twoje życie zawodowe wydaje się, że nabiera rumieńców wtedy, kiedy poznajesz Janusza Filipiaka. Po rozmowie z nim on chce Cię lokować, jak pamiętam, w dziale marketingu, ale ówczesna szefowa tego działu marketingu mówi nie. Ten pan nie będzie u nas pracował. Filipiak i tak stawia na swoim i mówi, że w takim razie będziesz pracował bezpośrednio z prezesem już świętej pamięci. Czym go przekonałeś wtedy do współpracy? Jak to się wszystko zaczęło? W ogóle jestem Ci wdzięczny, że wywiad, że ta rozmowa nie zaczyna się od tych klasycznych kombatanckich opowieści o zbieraniu truskawek i tam... Choć do tego nawiążę. Tak? Nie, właśnie nie róbmy tego. Uważam, że to jest po prostu... Chyba nie potrzebujemy w ogóle... To w ogóle wydaje mi się, że przedsiębiorcy nie potrzebują chyba aż tego typu udowadniania, jak to, prawda, z zera, z niczego że trzeba być pracowitym, że trzeba każdy był kiedyś pomysłowym. mały, każdy kiedyś robi proste rzeczy, tak? To jest absolutnie naturalna rzecz, to się zdarza po prostu jakby w całej przyrodzie. Każda firma była mała, tak, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o tą anegdotę, którą tutaj przytaczasz, to fakt miało to miejsce. Byłem po prostu bardzo wdzięczny, że zdarzył mi się taki przypadek, który właściwie mógł zaistnieć tylko przy prezesie typu profesor Filipiak, ponieważ bardzo mam wrażenie, że w jego później w ogóle się mnie pytał, a myśli pan, że jestem dalej taki ofowy? Dosłownie. I potwierdzałem tak. Myślę, że po prostu takie trochę taka nie do końca 100% służalczość do trybów korporacyjnych procedur, no tutaj jakby otwierała drzwi nie tylko dla mnie, ale też dla wielu innych osób. I sam przyznaję, też do dzisiaj stosuję tego typu podejście i filozofię. No dobrze, ale odpowiedz mi proszę na to pytanie, czym go wtedy przekonałeś, jak myślisz? Że jednak postawił na Ciebie, że jednak Cię wybrał, że chciał mimo odmowy tam w dziale marketingu pracować z Tobą. Ja myślę, że tutaj zadecydowało to, że po prostu ominąłem wszystkie procedury korporacyjne i napisałem bezpośrednio do niego. Tak? To Ty wyszedłeś z tą inicjatywą, chcę pracować z Panem. Tak. Ja wysłałem po prostu swoją CV-kę. Po tym jak przez kilka miesięcy moja kandydatura była odrzucana przez wszystkie znane i lubiane warszawskie właściwie korporacje, nie byłem w stanie przejść przez żaden proces rekrutacyjny klasyczny prowadzony przez HR i uznałem, że skoro nie jestem w stanie przejść tego procesu w sposób jakby oficjalny, no to muszę zacząć działać w sposób niestandardowy. Co Ty mówisz? Czyli absolwent 2 kierunków, po stażach i jakichś wyjazdach za granicę, Londyn, Nowy Jork. Nikt nie chciał Ci dać roboty w tym kraju? Nie takiej, jaką chciałeś. Nie idźmy w tą kombatanckość. Ja po prostu świadomie, myślę, tak prowadziłem te rozmowy, żeby z działami HR, żeby chyba to się zakończyło po prostu niepowodzeniem. I szukałem miejsca, które zaakceptuje moje podejście jakby powiedziałem,
w bardziej szczerej formule niż nieszczerej. Tak? Okej. Czyli, no dobra, bez sięgania aż tak wstecz, ale te języki były pomocne, te wyjazdy za granicę miały jakiś wpływ na późniejsze losy Grzegorza? No myślę, że ta historia, która była zawarta w papierach, moje ówczesne tam różne przygody, które zaliczyłem, myślę, że one były istotne i jakby pokazywały pewną otwartość na różne niespodziewane tory. Bo studiowałeś anglistykę, potem poszedłeś w kierunku biznesowym właśnie. Wtedy wyobrażałeś sobie, że możesz zostać przedsiębiorcą, czy po prostu chciałeś mieć z biznesem coś do czynienia, a brakowało jeszcze tak odległych perspektyw, że to kiedyś zbuduję swoją firmę. Czy zawsze myślałeś, że możesz to zrobić, czy chciałeś to Myślę, że ta idea gdzieś przyświecała mi naprawdę od samego początku, jeszcze gdzieś od szkoły średniej. Okay. Natomiast motywacją było po prostu uzyskanie absolutnie pełnej niezależności. No i też chyba takie egoistyczne jakieś przesłanki, typu, żeby się jednak jakoś sensownie wybić z tego tłumu. A przypomnę, że tak jak ty, jesteśmy z pokolenia wyżu demograficznego i to właściwie trochę jesteśmy ofiarami tego, w jakim kontekście kulturowym i społecznym się urodziliśmy. No tak. To nas stworzyło, a nie... Znaczy to nas jeszcze bardziej napędziło do tego właściwie, do takiego działania. Rzadko na blokowisku mówiło się o zakładaniu własnych firm, o biznesach, a prywaciarze tak zwani, czyli wtedy przedsiębiorcy, to było chyba ciągle pejoratywne określenie, nie? A tu chyba bym jednak nie był do końca tego. Mam wrażenie, twojej części Tarnowa. W moim bloku nasi ojcowie i sąsiedzi, mam wrażenie, byli wyjątkowo przedsiębiorczy. Właściwie gdzie się nie rozejrzałem, to jakaś funkcjonowała taka bardzo mocna inicjatywa, której celem było generowanie przychodu i zarobku poprzez inne formy bytu niż pójście gdzieś do roboty. Tak? Czyli handel. Jesteś szczęściarzem. Tak. Wracamy do Filipiaka. On cię zwalnia po 6, prawie 7 latach pracy w Comarchu, by zaproponować ci nową rolę. Nie masz wtedy żadnych obaw czy takich wątpliwości, że to jest oferta, z której powinieneś skorzystać. Obejmujesz w 2006 roku, we wrześniu bodajże, rolę CEO grupy Interia. Jak to wtedy z tą decyzją się zmagałeś? Czy to w ogóle było takie bezrefleksyjne? Tak, to jest okazja, szansa, biorę to. Zupełnie bezrefleksyjne. Po prostu uznałem, że to jest mój kolejny rozdział i chcę sobie z nim po prostu jakoś poradzić. Więc tutaj nie było, szczerze mówiąc, jakichś dogłębnych kalkulacji. Duży support w tym temacie dostałem od Pawła, której dzisiaj właściwie słuchałem po drodze fragmenty rozmowy z Pawłem Przewięźlikowskim, który był pierwszym prezesem Interii i wiem, że Paweł był zwolennikiem mojej kandydatury wtedy właśnie na prezesa, czy jakby popierał. To była jedna rzecz, która mnie jakby mocno zbudowała, a drugim elementem była możliwość do skomponowania zarządu po swojemu, czyli pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to wykonałem telefon do swojego serdecznego kolegi jeszcze ze studiów, tych biznesowych, takiej polsko-francuskiej szkole biznesowej, Darka Mazurkiewicza, który dzisiaj jest prezesem Blika. Blika, oczywiście. I powiedziałem, że ja mam propozycję taką, jak właśnie prezesura w Interii, no i byłoby niezmiernie miło, jakby porzucił pracę w koncernie Michelin, gdzie tam robił karierę w dziale finansów i przyjechał tutaj, wrócił do Polski i został wiceprezesem i dyrektorem finansowym Interii. No i Darek przyjechał, pogadaliśmy razem z profesorem, no i tak właśnie przywróciłem Polsce Darka Mazurkiewicza i twórcę Blika. Pozdrawiamy Darka. Też mamy nadzieję, że odwiedzi nasze studio. Natomiast po co ci ten Darek był wtedy potrzebny?
Ja zawsze potrzebowałem osoby, która jest w stanie balansować mój chaos i moje nieuporządkowanie. Tak? I w każdym jakby modelu, w każdej spółce, w każdym projekcie, w której działam, zawsze staram się mieć obok siebie, czy nawet w rodzinie, tak? Osobę, która wprowadza porządek w moim chaosie. Okay. Tak bym powiedział, w takim jakimś podejściu i tej mojej kreatywności, która czasami potrafi być zabójcza. No to teraz wybacz to bezpośrednie takie pytanie, ale to jesteś w audycji bez lukru. Byłeś świetny w swoim fachu zapewne, byłeś marketerem. Handlowcem. No właśnie. Sprzedawcą. W dużej mierze też sprzedawałeś, ale te kwestie PR-owe, marketingowe, frontem do klienta szły super. Nie miałeś wątpliwości, wchodząc szczególnie do takiego medium, trochę technologicznego również, że pewnych skilli i kompetencji będzie brakować w kontekście finansów właśnie, czy IT i tym podobnych. Jak wtedy, jeśli pamiętasz, reagowałeś na te, szczególnie w tych pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach, no bo bardzo wielu z nas stawało kiedyś przed takimi dylematami, albo jeśli przyjdą w przyszłości, to być może coś z tego twojego doświadczenia wezmą. Jestem absolutnie świadomy swoich ograniczeń w ogóle zawsze z tyłu głowy miałem przeświadczenie, że właściwie całe to doświadczenie wcześniejsze, ono nigdy w tej nowej sytuacji nie jest jakoś szczególnie przydatne, tak? Czyli moja wiedza, którą nabyłem w Komarku, nie była kompletnie irrelevantna w Interii, a później natomiast doświadczenia, typowo takie doświadczenia, wiedza zdobyta w Interii już była niepotrzebna, nieprzydatna w prowadzeniu technologicznego startupu. Natomiast jakby jest natomiast to, co było istotne, to właśnie świadomość, tak, że jestem w stanie jakby budować od zera pewną świadomość i procesy, bo wiedziałem, że już wcześniej pewne rzeczy od zera robiłem. Natomiast przykładowo, w Interii było 300 osób, więc nie bałem się startupu 300-osobowego, bo już widziałem tak, zarządzanie 300-osobową firmą, chociaż to jak była prowadzona Interia, to kompletnie było kompletnie inne niż później prowadzenie startupu. Tak? Business development tutaj był zupełnie inny, ale generowaliśmy tam jakieś kilkadziesiąt milionów przychodu. Tutaj też wiedziałem, że to są liczby, widziałem te liczby po prostu. Tak? No dobra, to co takiego tam wtedy w tej Interii się wydarzyło, co może takiego kluczowego, istotnego, co Ci pomogło jednak w jakimś stopniu potem otworzyć własną firmę, rozpocząć kolejne rozdziały? Pamiętasz z tamtego czasu coś takiego istotnego? No poza tym, że byłeś jednym, zdaje się, z najmłodszych prezesów spółek notowanych na giełdzie. Wiedziałem, że dla mnie Interia była takim momentem, kiedy uświadomiłem sobie, że to jest mój ostatni epizod pracy dla kogoś. Co ty mówisz? Z jakiego powodu? Stwierdziłem, że po prostu jestem gotowy. Stwierdziłem, że w ogóle warto wspomnieć o tym, że zanim poszedłem do Komarku i jeszcze na studiach odpalałem jakieś takie własne różnego rodzaju przedsiębiorstwa, jakieś inicjatywy biznesowe, które świadomie później uwaliłem z tego powodu, że właśnie brakowało mi tego zobaczenia, jak to wygląda w praktyce gdzieś indziej. Tak? I obserwowałem to w Komarku, obserwowałem to w Interii i właściwie w Interii stwierdziłem, to jest ten moment, kiedy jestem gotowy, żeby zrobić coś swojego. To ani przez chwilę nie zakładałeś, że możesz odpowiedzieć na jakieś zaproszenie, czy jakąś inicjatywę innej spółki, czy headhuntera, który po informacji o tym, że odchodzisz z Interim... Tak, nawet na to nie liczyłem. Nie liczyłeś, okej. Nie. A to, że pełniłeś tą rolę przez 2 lata,
to też był taki zamysł od samego początku? Zdaje się, że w jednym z wywiadów mówiłeś, że taka była intencja, żeby tam średnio co 2 lata zmieniał się CEO. To było takie moje subiektywne rozumienie No rzeczywistości, takie próba... Takie usprawiedliwienie trochę, tak? Tego czasu, że on tyle trwał. No przez 2 lata, no przecież dobry CEO się rozkręca dopiero, nie? No tam wszyscy prezesi byli średnio tak po jakichś takich okresach 2-letnich. Mam wrażenie, że po prostu była taka sprawdzona metoda profesora Filipiaka, głównego akcjonariusza, żeby tą spółkę cały czas jednak dynamizować i żeby ona była w stanie lepiej odpowiadać na wtedy jednak, umówmy się, bardzo mocno i szybko zmieniające się warunki rynkowe. Natomiast moja kadencja trwa 2 lata z tego powodu, że myślę, że po prostu od samego początku, już na samym początku Filipiak wiedział, że tą spółkę chce przygotować na sprzedaż i myślę, że to był główny mój cel, czyli funkcjonowanie na giełdzie, podniesienie wartości spółki, co się, myślę, naprawdę udało. I to był cel transparentny od początku. Był Ci znany, kiedy obejmowałeś to? On nie był komunikowany, natomiast myślę, że wszyscy byli doskonale świadomi tego, co się dzieje, jaki jest cel. I chyba potem miałeś też zaproszenie z Comarchu, by wrócić do tej organizacji i dalej się tam realizować zawodowo. Miałem, tak. Nawet chwilę spółka, którą założyłem, świadczyła usługi marketingowe dla grupy Comarch, ale po paru miesiącach zrezygnowałem z tego niezwykle lukratywnego kontraktu, ponieważ uznałem, że to jednak to nie jest droga do robienia w pełni niezależnej, i przede wszystkim rynkowo zorientowanej spółki. Zrezygnowałem z tego właściwie kontraktu, który był gwarantował dał spokój. I stwierdziłem, że jednak bycie przedsiębiorcą musi się wiązać z nieco większym ryzykiem. Czyli wyprowadziłeś się sam z tej strefy komfortu, w jakiej funkcjonowałeś. Tak. Porzuciłem drogi samochód, kupiłem sobie tani samochód i taki Grand Zero znowu zaliczyłem. I to jest szczerze niezwykle interesujący moment. No właśnie, mówisz, chcę zrzucić insygnia i zacząć wszystko od nowa. Taki second life. A później jest third life. Ale wiesz, to trzeba być naprawdę bardzo odważnym, żeby tego typu decyzje podejmować. Jak się już czegoś doświadczyło, jak już się coś przeżyło, jak już się zebrało jakiś handicap w postaci dobrego CV chociażby, czy takich osiągnięć jak prezesura spółki na giełdzie. Ale to chyba nie jest jakoś... decyzja. To chyba nie jest jakoś niezwykłe. Po prostu wszystkie osoby, które kiedyś były w korporacji i zresztą jesteś tego też przykładem, dokonują świadomej decyzji. Tak to po prostu musi wyglądać. Tak? Nie da się tego zrobić inaczej. Ale ja nie schodziłem z tak wysokiego konia jak ty, nie? Więc to jest fajne, to jest intrygujące. Rozumiem, że miałeś kibiców jakichś, tak? Czy w domu, czy to nie była taka super samodzielna decyzja, tylko byłeś już w związku, prawda? Rodzina, to jednak jest ryzykowne, zaczynać wszystko od nowa. Nie, absolutnie. Miałem więcej czasu na rodzinę, dziecko mi się urodziło pierwsze i tak wbrew pozorom to życie jakoś tak nabrało jakiegoś nowego zupełnie smaku. No, świetnie. Ale natomiast myślę, że fundamentalne było to, że najbliższe otoczenie jakby nie oczekiwało. Nie miałem wrażenia, że ono jakby jest wokół mnie, w szczególności najbliższa rodzina, ze względu na jakieś tytularne kwestie, jakieś tytularne kwestie. Tak. Czyli żona nie stawiała warunków, wracaj Grzegorz do korporacji. Muszę mieć żonę prezesa, nie? Też jest to, muszę mieć męża prezesa, bo inaczej wiesz, to my nie jedziemy dalej, tak? Nie? Dobra żona, dobra, wartościowa żona, pozdrawiam. A znam przypadki, wiesz, znamy przecież, oczywiście. niestety pewien status społeczny, zresztą chyba badania naukowe i tak żyliśmy, czy żyjemy w licznie często powtarzanych, że to samica wybiera samca ze względu na status społeczny. Tak? Nagle samica wybrała taki status i okazuje się, że ten samiec jednak
jest kimś innym. No. To co byś powiedział kolegom czy koleżankom, którzy stoją w przededniu takich decyzji i jednak brakuje im odwagi, żeby pójść na swoje? Bo ja na przykład jako mentor pracuję coraz częściej z dojrzałymi osobami, takimi 40-50-letnimi, którzy przychodzą i mówią: mam ten pomysł, chcę zrealizować teraz ten biznes, chcę się odważyć, chcę zacząć. Różne tam, wiesz, mnie diabły ciągną za nogi, może i żona, czy jakiś towarzysz w rodzinie, który mówi, że to jest głupi pomysł, ale ja bardzo chcę. Też się spotykam nie tylko z ludźmi po 50, ale w ogóle uczestnicząc w różnego rodzaju grupach startupowych, non-stop widzę osoby, które mają jakieś pomysły. Spotykam się z osobami, które opowiadają o swoich pomysłach, które lądują w szufladzie. I myślę, że im nie brakuje odwagi. Ja myślę, że tak naprawdę kwestia jest po prostu pewnego poczucia bezpieczeństwa finansowego zwykłego. Tak? I mam wrażenie, i obserwuję to trochę teraz, pracując w nowej roli w swojej spółce Seismanago, zajmuję się fuzjami i przejęciami. I mam okazję rozmawiać z founderami małych spółek, właściwie znacząco mniejszych niż Seismanago, tam 5-10 milionów złotych przychodu. I mam odczuwam... Rocznego zapewne. Tak. I mam wrażenie, że tam te spółki powstają z dużą większą łatwością. Głównie dlatego, że założyciel, founder, nieważne czy ma background, totalnie jest świeży, zaraz po studiach, czy właśnie się wyzwolił z korporacji, to myślę, że te osoby po prostu mają jakieś finansowe zaplecze albo ze strony rodziny, albo bliskiej rodziny, albo dalszej rodziny, które po prostu umożliwia im podjęcie tego ryzyka. Mam wrażenie, że jednak w Polsce przedsiębiorczość byłaby w zupełnie innym miejscu i będzie w innym miejscu, jeśli minie kolejne 5-10 lat i ogólnie majątki, jakieś zaplecze finansowe osiągnie taki poziom, że ludzie będą z dużo większą łatwością przechodzili na swoje. No bo dzisiaj, jeśli jest, nie wiem, sprawny menadżer w korporacji zarabiający 30 000 złotych, tak? No to odpalenie takie, i załóżmy, że jeszcze trzeba 2 takich innych menadżerów, no to ciężko sobie, i biznes jest jedynie na papierze, tak. No to ciężko, mam wrażenie, sobie wyobrazić, że to pójdzie inaczej niż przez solidne wsparcie jakiegoś funduszu VC. No a dzisiaj wiadomo, ten rynek nigdy nie był łatwy, tak? A teraz jest jeszcze mniej łatwy niż to fajnie, że o tym mówisz. Czy w takim razie, bo ty miałeś zasobę, prawda, wychodząc z Interi po tych latach w ogóle i doświadczeń też z Comarchu. Gdybyś ich nie miał, gdybyś nie miał tej poduszki finansowej, dalej byłbyś gotowy do tego, by realizować Seismanago? Byłbym, myślę, że na pewno bym inaczej patrzył na tą decyzję. Ale też zwracam uwagę, że jak to mówił mój kolega, nie jest przyjemnym uczuciem życie z oszczędności. Przynajmniej nie za długo. Więc idea, którą ja miałem dla założenia własnej firmy, było przede wszystkim stworzenie na początek prostej firmy usługowej, generującej pozytywne przepływy finansowe i później reinwestowanie tych pieniędzy w coś, co może być później zwiększać skalę i siłę być bardziej wyceniane inaczej niż firma usługowa, czyli róbmy jakieś produkty. I ten motywator finansowy też był tam cały czas blisko, nie tylko by robić coś unikalnego, ale też by zabezpieczyć cash flow. No dokładnie. Bardzo często spotykam takich founderów, którzy opowiadają o tym, że zrealizowali swoje projekty dla misji, dla pewnej idei, dla zaspokojenia potrzeb na rynku, a dopiero na samym końcu tak nieśmiało dodają, że gdzieś jeszcze te pieniądze tam dobrze, żeby się zgadzały, nie? A tylko ci prawdziwi odważni i zarazem uważni mówią, robię to też dla pieniędzy. No, zgodzę się z tym komentarzem, ponieważ
Tak samo jak uważam, że za dużo przy okazji mówienia o przedsiębiorczości jest za dużo mówienia o tych kombatanckich historiach. Zresztą słyszałem ostatnio historię, że Sebastian Kulczyk zaczynał od noszenia ulotek. Fajnie. Okej. No tak. I też właśnie za mało się mówi o tym, że jednak dużo przedsiębiorców rodzi się i z pobudek czysto egoistycznych, tak? Z pobudek finansowych. Coś zbudować, coś chcę sobie być niezależny, chcę być zarabiać, być niezależny. Absolutnie, tak. I natomiast według mnie możliwość później mówienia, że zrobiłem to samemu, tak? To jest ta wartość dodana, tak? Która może być, powiedzmy, wpływać pozytywnie na postrzeganie własnej osoby. Wspominałeś, że pomysł na Salesmanego, wtedy Ben Hauer, nie był planowany. To skąd się w ogóle wzięła ta idea? Kiedy pojawiła się ta iskra? Bo zdaje się, że trochę już w czasie, kiedy pracowałeś dla Comarchu czy z Comarchem, dojrzewała do ciebie ta myśl, że możesz coś w tym temacie zacząć robić, prawda? Tak. Będąc w Comarchu, w dziale marketingu, straszliwie mi się ta robota nie podobała. W sensie to była... Czemuż to? No bo to była taka robota bardzo taka przyziemna, bym powiedział, w tym czasie. W marketingu? No, kreatywna robota, taka no, takie twórcza. drukowanie ulotek, Okay. jakieś broszury, foldery. Wydawałeś pieniądze po prostu. No, dział kosztowy, No tak. dział kosztowy w tym całym rachunku zysków i strat. Pierwszy team do wycięcia, jak trzeba poprawić rentowność i tak dalej. Nie? Więc to mnie mierziło i uznałem, że to nie jest jakaś chyba droga, to nie jest droga dla mnie. I chciałem zrezygnować z tej pracy. Udało mi się tego, już opowiadam tę anegdotę tyle razy, więc tym razem jej nie opowiem. Dobrze. A zainteresowanych odsyłam do tej opowieści, jak to Grzegorz wybrał się kiedyś samolotem do Pragi i w tymże samolocie spotkał swojego prezesa, trochę przez przypadek. No, natomiast chciałem zmienić pracę. O, to trzeba dodać wtedy, koniecznie. I efektem tego zdarzenia było rozpoczęcie wtedy w Comarchu projektu informatycznego, którego celem było właśnie sprawienie, że ten marketing zostanie podpięty do działu sprzedaży i zacznie razem z handlowcami budować wspólnie wartość. I ten projekt się naprawdę bardzo fajnie udał i w momencie, kiedy kończyłem zabawę w Interii, uznałem, że Wracam do tego. Że to jest właśnie, że jednak tworzenie technologii dla działu marketingu, która sprawi, że ten dział marketingu przetransformuje się z takiego typowego działu kosztowego na dział tworzący wartość, że to jest tego typu postawienie na pracę w obszarze tej transformacji i wsparcie tej transformacji jest świetnym pomysłem na startup i jest to na dodatek jeszcze jest to realizowane w sferze, w której byłem przez całe życie, czyli w marketingu. I zaczęliśmy próbować, tak? Próbować jednego produktu, drugiego, trzeciego. Zaczęliśmy, czyli miałem na początku byłem przez 1,5 roku sam, a później dołączył do mnie Konrad Pawlus, który został wspólnikiem i wtedy to dzieło kontynuowaliśmy razem. I właśnie efektem jednych z takich prób było stworzenie MVP, czyli takiej wstępnej, prototypowej wersji Salesmanego. No właśnie, powiedz nam proszę, czego było Salesmanego obietnicą? Co dostarczało? Dlaczego to było atrakcyjne dla klientów na tamten czas, szczególnie kiedy zaczynaliście? No bo to był CRM, który nie tylko gromadził informacje, tak jak zresztą większość CRM-ów dzisiaj znanych nadal co robi większość CRM-ów dzisiaj, tylko to był taki CRM, który jeszcze coś robi. Analizuje, podpowiada, wyciąga wnioski jakieś? No, robi faktycznie, robi, tak? Okay. Czyli wykonuje pewne zaplanowane akcje, które
które sobie tam konfigurujemy. Jasne. W jakimś systemie tam, takim do tworzenia, Wysyła maile, do tworzenia. zaprasza na webinary. Na przykład, Okay. tak? No, albo zadba o retencję, albo faktycznie doda tego klienta do jakiegoś tam segmentu, bazując na jego reakcjach. Więc to było takie bardzo świeże i nowe. Pierwsze dla zautomatyzowane, prawda? To był jeden element, a drugi element był taki, że system sam gromadził dane o użytkownikach. Czyli znowu też nie był zależny. Że on był jakby trochę on był niezależny z jednej strony od handlowca w zakresie dostarczania danych o kliencie, ale też był niezależny od marketingowca, jeśli chodzi o wykonywanie akcji. Tak? No i tak się zaczęło. Tak? No właśnie, ale zacząłeś prowadzić ten biznes, tak jak mówisz, sam i trochę nietypowa była, a to może być inspiracja dla naszych widzów, konstrukcja w kontekście trochę finansowania tej działalności, bo zacząłeś od działalności typowo usługowej. No nie jest to, znowu, tutaj wygrała tylko i wyłącznie moja tutaj chęć bycia niezależnym i nie chciałem się za wcześnie wiązać z jakimikolwiek funduszami VC i unikałem generalnie funkcjonowania w tej grupie przedsiębiorców, która zabiega o względy funduszy i też tam sporo jest anegdot z tego okresu. No to jedną prosimy. Na jednym ze spotkań z funduszami, ze znanym dzisiaj w Polsce z funduszy, dostałem pytanie i to już wtedy byliśmy naprawdę spółką, tam mieliśmy z 50-60 osób, więc to nie był taki wcale early stage. Dostałem pytanie, no kiedy my zaczniemy sprzedawać w końcu w Stanach Zjednoczonych, kiedy może się przeprowadzę w ogóle do Silicon Valley, tak? Więc totalnie wyśmiałem te pytania. Na co przedstawiciel tego funduszu stwierdził, że jesteśmy jednak strasznie mało ambitni. I to był dla mnie duży komplement. Odszedł od stołu a tobie nie zrobiło to żadnej różnicy. No. Okej, no właśnie, no dobrze, to w takim razie realizujesz usługi dla firm, z których to trochę finansujesz tą działalność, mówisz też nie chcę i nie potrzebuję żyć z oszczędności, tylko to mnie bardzo ciekawi, bo to są duże firmy, duzi klienci. Jak to się dealuje od razu, zaczynając z Twoje startupowe przedsięwzięcie, trafiając od razu do tych dużych organizacji? Czy to była jakaś, nie wiem, magia Twojego nazwiska, tych doświadczeń komarchowo-interiowych? Jak to jest, że z łatwością te duże organizacje powierzały Ci zlecenia? No przede wszystkim mieliśmy niezwykłe szczęście do tego, że trafialiśmy na ludzi, którzy nam sprzyjali, tak? Czyli naprawdę czyli nie sprzedawaliśmy do wszystkich, umówmy się, tak? Czyli jakby konwersję sprzedażową, mam wrażenie, mieliśmy po prostu średnią, tylko wykonywaliśmy tych interakcji na tyle dużo, że gdzieś w tym ekosystemie polskich dużych firm znaleźliście ludzie, którzy po prostu nam sympatyzowali z nami, z którymi potrafiliśmy rozmawiać i budować jakąś relację. To był, myślę, tego typu obraz. A dwa, mieliśmy takie rozwiązanie, które nie wymagało jakiegoś wielkiego zachodu wdrożeniowego i podejmowania decyzji na zbyt wielu tam szczeblach. To ważne. Decyzyjnych, tak? Ten ownership wdrożenia zawsze był w dziale marketingu, czasami gdzieś może wspierany przez działy technologii, ale zarówno cena i zakres tego, to był taki świat marketingu właśnie, że w tym marketingu tam mamy, Google Analytics, jakieś tam coś do czegoś, do monitorowania social mediów, to tam kolejny tam system, niech sobie coś tam... Nie zaszkodzi, nie będzie miał wpływu na pozostałe zespoły czy departamenty. Natomiast potem nagle się okazało, że ten system i rośnie i trzeba go integrować bardziej z innymi systemami, no i wtedy już się zaczęły schody, tak, bo się okazało, że i chyba nawet i później przez całe właściwie, przez kolejne lata nigdy nie zrobiliśmy wielkiej kariery właśnie w tym segmencie enterprise z tego powodu, że o ile mieliśmy zdolność do budowania unikalnych relacji z tymi ludźmi, którzy
prostu był ten fit był taki po prostu niezwykle... Wiedzieli, że tego potrzebują, natychmiast. tak? Jeszcze jakaś dobra energia pomiędzy... Tak, to byliśmy niezwykle słabi, no później jakby się okazało, że tu jeszcze trzeba przekonać szefa IT, jeszcze dyrektora finansowego. To moglibyście się wywrócić. To niestety ta nasza zdolność przekonywania, no my byliśmy typowymi ludźmi, wiesz, od forsowania pewnych rozwiązań niż tak. I też chyba myślę, że to jest takie wyzwanie moje menadżerskie, nie? Że jednak i też trochę później się jakby teraz z funduszami, ta moja współpraca nie była może idealna właśnie z tego powodu, że nie jestem chyba jakimś idealnym człowiekiem do przekonywania, dlaczego na czymś mi zależy po prostu. O, chyba zbyt duża ta samokrytyka, ale miałeś dobrych i fajnych ekspertów dookoła siebie, ludzi, którzy pomagali. O Konradzie już wspomniałeś. Czego oczekiwałeś też od wspólnika, zapraszając go do tego projektu? Jakie miałeś wyobrażenia, że to będzie istotna, ważna postać w tej waszej układance, a na poziomie wartości takiej relacji was, co-founderów, co było istotne dla ciebie? Co jest istotne do teraz, kiedy pracujesz z kimś tak blisko? 100% zaufanie. Zaufanie. Absolutnie. Okay. Tak, zaufanie to jest rzecz najważniejsza, ale zaufanie też nie tylko takie, że nie będzie mnie ktoś oszukiwał, czy ja nie będę kogoś oszukiwać, natomiast 100% zaufanie, że ta osoba ma pełny ownership sfery, która jest po prostu pod nim. Tak? Okej. To było I ja robię to samo. Tak? proste dla ciebie, łatwe oddać te kompetencje? No tutaj to nie miałem za dużo chyba do dyskusji, bo technologia No tak. nie jest moim jakby konikiem. Ale nie Znaczy, przesiadywałeś nocami i nie uczyłeś się kodowania po to, żeby zrozumieć, nie, co tam... jak widzę tych podziwiam founderów, którzy nie technologicznych, którzy nam się chwalą. Zdarzają się takie że chwalą się na mediach tak. społecznościowych, że zakodowałem coś w AI-u. Niestety chyba wolę poczytać książkę. Jasne, jasne. No dobrze, a to jeszcze powiedz mi proszę Cię, bo to też jest dla nas najczęściej wyzwaniem, szczególnie na tych pierwszych etapach wzrostu, by pozyskać dobrych ludzi do firmy, by przyciągnąć ich czymś, co nie jest takie oczywiste, przyszłym sukcesem, nie ma jeszcze tylu pieniędzy, wiesz, nie ma tych pięknych biur ani innych takich rzeczy dookoła, które mogą być istotne dla pracownika. To dlaczego ludzie chcieli pracować wtedy w spółce Twojej i uwierzyli w tą Twoją misję, taką i cel, i ten plan, którego realizacji się podjąłeś? Po pierwsze, myślę, że ten element przyciągania działa tak, że wiesz, jedna osoba przyciąga takich ludzi, a druga osoba przyciąga efekt takich sieciowy ludzi. jakiś, tak? Pojawia się? Myślę, że po prostu ta osoba, która przychodzi do mnie, tak, jest w stanie powiedzieć, dobra, ja będę pracował z tym człowiekiem, jest po prostu fundamentalnie inna niż osoba, która przychodzi, dajmy na to, do Jarka Królewskiego i mówi, patrzy na Jarka, rozmawia z nim, mówi, ja będę z nim pracował. Tak. Myślę, że to są po prostu, że tutaj następuje jakaś taka bardziej intymna gra, wiesz, ale jakiś magnes jest, tak? Musi być. Tam powstaje jakaś chemia, tam powstaje jakaś taka intymna relacja, która myślę, że to jest jakaś gra, jakieś uzupełnianie czegoś, jakieś kompensacje, tak, która działa. Jakby ten pracownik coś sobie tam kompensuje innego w relacji ze spółką taką jak nasza, a coś innego sobie kompensuje w relacji ze spółką taki pracownik jak w Synerize. Myślę, że to jest ten element taki właśnie kulturowy, który się tworzy. No ale pierwszym elementem jest to, że kandydat postrzega siebie, że nie pójdzie albo być może nie jest godzien, żeby iść do Pricewaterhouse'a, Deloitte'a, nie wiem, na pewno nie chce iść do Urzędu Miasta i tak dalej, nie? Że on jakby tak siebie pozycjonuje od samego początku, że on chce być właściwie w tego typu organizacji. Nie wiem, czy to jest skromność takiego pracownika, czy jak bardzo to jest jakiś kowbojski taki, wiesz, element, że ja chcę naprawdę tutaj zdobywać, wiesz, chcę dołączyć na ten statek piracki, tam zdobywać świat. Nie wiem, może to jest, wiesz, może to jest
Myślę, że może to jest jakiś tam w części przypadków, to później się okazuje, nie? Hej, my naprawdę, wiesz, jak już ta osoba dołącza, to mówi, kurde, faktycznie to jest ta organizacja, nie? No, robimy coś innego, jesteśmy antyrynkowi, tam sobie tworzymy takie różne narracje i tak dalej, nie? Ale tak na koniec dnia myślę, że ten pracownik po prostu przychodzi, wiesz, no wysyłasz 30 tam CV-ek, tak, no i patrzysz, kto ci odpowie. No widzisz, że ja tu chciałem sprowokować do odpowiedzi, że oni też przyszli między innymi dlatego do mojej spółki, bo wiedzieli, że gdzieś coś już robiłem w życiu. Może trochę tak, że ten startup nie jest już takim totalnie jakby bytem znikąd, że tam jest jakiś founder, który być może ma jakieś doświadczenie, więc opieramy na to swoją wiarę, natomiast myślę, że bardziej działał element taki, że po prostu byliśmy otwarci na młodych ludzi po prostu i myślę, że to był pewien fakt rynkowy, znany i ci ludzie, którzy wiedzieli, że prawdopodobnie nigdzie indziej nie dostaną roboty, trafiali do Salesmanego, a dla mnie współpraca z tym jednak właśnie z takimi, nie wiem, jakby takimi rozbitkami, jakbyś to podniecająca była? To jest, wiesz, to jest misja moja, tak? Okay. Tak? To jest moja misja, tak? Że znajdujesz dla nich drogę? Ja uważam, że ja byłem takim, ja dostałem swoje szanse, tak? I też byłbym w stanie przytaczać mnóstwo tam historii, no tak, ale ta nie historia będę. Z Filipiakiem chociażby jest takim przykładem. Przykładowo, tak? ale pewnie było znacznie więcej, tak, może mniej jakichś fundamentalnych i to dawanie szans właśnie ludziom, którzy uważają, tak, że albo ze względu na to, że są skromni i niezbyt pewni siebie, tak? Mniej krzykliwi, nie zaatakują być może jakichś tam, nie wiem, jakichś bardziej tam stanowisk w bardziej znanych firmach. Może po prostu nie mają też jakby papierów na to. Jasne. To tacy ludzie dla mnie zawsze, wiesz, wydawali się niezwykle atrakcyjnym w ogóle materiałem, żeby z nimi pracować, tak? Ponieważ zwykle są bardziej głodni, dużo bardziej otwarci i też po prostu w naturalny sposób wdzięczni. Jest jeden problem z nimi. Oni niestety szybko odchodzą, ponieważ widzą, że wiesz, że po roku, po dwóch uzyskują niezwykłą wiarę w siebie, uzyskują doświadczenie w bardzo konkurencyjnym otoczeniu, no i później się okazuje, że stają się niezwykle atrakcyjnym kąskiem dla firm, które chcą już wtedy, potem zaczynały właściwie naśladować nasze podejście. No tak. No to co, nie zmieniłeś tego podejścia do supportowania swoich współpracowników, wiedząc, że może to doprowadzić do takiego, a nie innego finału? Nadal uważam, że to jest nadal moje poszukiwania, jeśli chodzi o wzmacnianie zespołów, spółek, które wspieram, jakby wokół tego się jakby obracają. Jestem bardzo słaby, że tak powiem, w tym takim C-level świecie, tak. No ale musisz mieć bardzo wielu wdzięcznych ludzi dookoła. Wiesz co, myślę, że też nie oczekuję wdzięczności, okay, ale po prostu tak jest, nie? Tak, it is what it is, nie? Jakby nie. Tak, to nawet pamiętam taką jedną panią, która z twojej firmy przechodziła do naszej firmy, do Authentii. Wtedy ty nawet gdzieś napisałeś mi wiadomość, to jest dobry ruch, to jest dobra osoba. Wypowiadałeś się o niej pozytywnie, mimo tego, że zostawiała twoją organizację. Ile dzisiaj pracuje w Salesmanego osób? Około 300. Proszę. A są tacy, którzy mają taki długi staż właśnie, pamiętają te pierwsze lata, pierwsze miesiące? Tak, nadal jest kilkanaście osób, które mają staż tam powyżej 10 lat. Świetnie. I tam wspominają te kombatanckie czasy. Kombatanckie, zapamiętuję to słowo po dzisiejszym odcinku. Jeszcze będzie trochę a propos tych zamierzchłych czasów. Pierwszy inwestor, czyli jednak inwestor się gdzieś pojawia, Rafał Brzoska, wchodzi do spółki, a wy keszujecie po prostu część udziałów, jakby dyskontując finansowo ten dotychczasowy sukces. I też nie boicie się o tym mówić wprost. To jednak niecodzienna praktyka, bo wiesz, jak słyszę o inwestorach, o rundach, to od razu pojawiają mi się scenariusze, tu będziemy inwestować, tam będziemy się rozwijać, taki rynek podbijemy, tak produkt wzmocnimy, a wy mówicie nie, to trzeba po prostu trochę odrobić tego, co lokowaliśmy do tej pory, się jakoś zabezpieczyć może.
To już jest związane czysto bezpośrednio ze specyfiką rynku marketingowego, który jest chyba najdynamiczniej, jeśli chodzi o technologię, najdynamiczniej rozwijającym się segmentem. Okay. Wtedy był i dzisiaj jest chyba jeszcze bardziej przez tą rewolucję AI-ową. Nigdy myśmy za dużo, generalnie całą gotówkę, którą zarabialiśmy, reinwestowaliśmy w firmę, uznaliśmy, że z Konradem, że po 5 latach prowadzenia spółki taki mały de-risking bardzo się nam przyda i też mentalnie byliśmy gotowi na to, wiedzieliśmy, że nam jakaś tam nie woda sodowa nie uderzy do głowy, tylko wręcz doda nam trochę znowu wiatru w żagle i dalej będziemy skłonni podejmować większe ryzyko w związku z tym, że udało się trochę zabezpieczyć tyły. Tak, i sprzedaliśmy 30% firmy Rafałowi Brzosce. I Rafał Brzoska nie był tym zaskoczony. On też wiedział, gdzie te pieniądze trafiają i co tam się z nimi wydarzy, prawda? No, wiesz co, tak, myślę, że tutaj była pełna transparentność co do tego, co chcemy zrobić. Chcieliśmy po prostu rosnąć. No dobra, no ale to jakie wtedy tam emocje Ci towarzyszą? Wam, Tobie, pytam o Twoje emocje. Wiesz, że jesteś w jakimś sensie zabezpieczony. Ładnie użyłeś takiego słowa de-risking. W porządku, ale co dalej po tej rundzie? Czy te plany się zmieniają w kontekście ambicji, pomysłów na to, jak teraz będziemy się rozwijać, gdzie pójdziemy, co zrobimy? Znaczy wtedy po raz pierwszy po 5 latach pojawia się myśl i świadomość, kiedyś to nie będzie Twoja firma. Okej. Tak, czyli to był ten pierwszy raz, kiedy wiesz, wchodzisz na ścieżkę z inwestorem, który wiesz, że za kilka lat będzie chciał to spieniężyć i prawdopodobnie Ty będziesz uczestniczył w tym wydarzeniu. Jakie to jest odczucie? Też je przeżywałem. Też w pewnym momencie dotarło do mnie, że to nie będzie projekt na całe życie. Jak się wtedy czujesz? Co myślisz sobie? Że tak ma być właśnie? Że to jest nieuniknione? Poczucie wolności mi się wtedy udało. Absolutnie uznałem, że to jest właściwie chyba... Fajnie, że to jest projekt, tak? Fajnie, że to jest projekt, że to... Uświadomiłem sobie, że to nie będzie mój kamień, kula u nogi, mój projekt całego życia, tylko po prostu kolejny etap. Co wtedy jest łatwiejsze? Co inaczej się robi? Czy tu łatwiej się podejmuje decyzje, czy wiesz, no bo to jest czyszczący taki moment w życiu, nie? Przedsiębiorcy. Zaczynasz myśleć o tym, jak w tym momencie, jak od tego momentu kontynuować rozwój setupu, który doprowadzi Cię faktycznie do tego exitu. Czyli bardziej jako menadżer niż jako co-founder, nie? Czy founder, prawda? Jak się te emocje trochę odkłada na bok już? Czy nie? Nie, chyba nie. Nie, okej. Nadal ta koszula najbliższa ciału? Myślę, że po prostu to jest typowo techniczna decyzja. Okej, to będzie projekt, który będzie trwał kolejne 5-12 lat i wtedy będę mógł spełniać swoje inne marzenia. Tak? Pięknie. Albo jakiś tam plan. No to się rzeczywiście rozochacacie, bo w 2016 roku pozyskujecie kolejną rundę, tym razem już z funduszem VC, 3TS Capital Partners. Bierzecie te pieniądze na rozwój Salesmanago za granicą. Niby KPI jest zrealizowane, jak sam wspominasz, ale dodajesz, robiliśmy to bardzo źle. Dlaczego źle? Tak bez lukru pytam znowu. No bo po raz pierwszy dysponowałem do wydania gotówką, która nie była moja. Okej. Swoje pieniądze się inaczej wydaje niż te cudze? Dokładnie. Te decyzje więc były zbyt pochopne, nie do końca przemyślane? Tam był miks generalnie dosyć specyficznej umowy inwestycyjnej, którą dzisiaj bym napisał zupełnie inaczej i która nie była nastawiona na taki zrównoważony rozwój, tylko na po prostu przebicie sufitu w rok. A to też inwestorzy Cię widocznie musieli wszyscy się w tą grę wkręcili. Nie? To są właśnie takie momenty, no tutaj zabrakło jakiegoś takiego trzeźwego głosu, hej, nie, może jednak to nie będzie to zdrowe dla spółki. Myśmy oczywiście przebili ten sufit
Wydaliśmy właściwie prawie wszystko, przebiliśmy sufit, no ale ani jakość tego przychodu, który generowaliśmy, no to nie było, wiesz, 10/10, to było 3/10, tam, no i jak to w SaaSie bywa, churn, odchodzący klienci, no szybko jakby wróciliśmy na ziemię. No właśnie, 2018 rok, przychodzi kryzys, pachnie zerem na koncie. Jak się wtedy czujesz jako właśnie założyciel, jako lider? Jakie tam wtedy najtrudniejsze są decyzje do podjęcia? No, wyłącznie takie optymalizacyjne, czy jakieś inne? I głównie no wtedy musieliśmy się bardzo wyraźnie skurczyć. Natomiast wtedy to był jeszcze taki moment, kiedy właściwie tam był taki korowy team, który zgodził się, wszyscy solidarnie, żeby nie redukować. Musieliśmy parę etatów zredukować, natomiast to był taki jeszcze, to były takie unikalne czasy, gdzie solidarnie wszyscy obniżyliśmy sobie pensję. My tam prawie do zera z Konradem, natomiast była tam znacząca. To był ten team właśnie taki korowy, który mówił, dobra, to my tam obetniemy sobie pensję o 10 tam, czy 15% Zamiast zwalniać na 6 miesięcy, bo wiedzieliśmy, że to jest tylko kwestia czasu, żeby odbudować. Skąd wiedzieliście? No, byliśmy bezczelnie pewni siebie. No okej, no przyszedł ten czas niewiele później. Znowuż wróciliście do wzrostów i to niezłych, 50% rocznie. No to ten powrót, to przyspieszenie był efektem jakich zmian, jeśli możesz powiedzieć? No miewamy takie problemy. Wy na co postawiliście wtedy? Pewne rzeczy zaczęły po prostu działać historycznie, czy coś trzeba było skorygować, poprawić? To była zabawa pod tytułem segmentacja klientów, czyli... Wspominałeś o specjalizacji właśnie. No, zaczęliśmy trochę szerzej analizować dane, wybraliśmy segmenty klientów, na które chcemy stawiać, geografię, na które chcemy stawiać i zmieniliśmy cennik. Podnieśli te ceny? Myśmy nie podnieśli cen, tylko wycięliśmy... Nie, wycięliśmy najniższe progi po prostu cennikowe. Cennik został ten sam, tylko wycięliśmy taki próg wejścia. Nie był 200 euro, tylko 1000 euro. Jasne. Przykładowo. No proszę. To bierzemy z tych doświadczeń. Kolejna runda już super poważna, przy 16 milionach euro rocznych przychodów. Sprzedajesz, a potem odkupujesz część udziałów. Wyjaśnisz nam tą konstrukcję. Ona jest jednak unikalna ciągle dla tego rodzimego rynku naszego. No, dla naszego rynku ona wydaje się jakoś nowa, natomiast na rynkach dojrzałych jest to klasyk, bym powiedział, gdzie inwestor przychodzi, mówi, chce kupić wszystko. Private equity przychodzi, ale chce mieć, ale jednak jeszcze jak to jest startup, gdzie tam są gdzie ten founder chce pracować przede wszystkim i widzi szansę dalszego wspierania spółki, to właściwie prawie zawsze następuje reinwestycja jakiejś tam części tej kapitału, co jest mile widziane przez fundusze, no bo oznacza to wykazuje jednak pewną wiarę w ten biznes, no i też przy tego, umówmy się, 20 milionów euro to nadal, to są małe firmy, tak? To oczywiście w segmencie SaaS, Martech, spoko. 20 milionów euro to już oznacza, że jesteś w absolutnym topie w Europie. Jednak tak patrząc globalnie, no to są nadal firmy gdzieś tam małe w kierunku średniej. Mówimy o Europie i takie zaangażowanie jeszcze z boku foundera z reinwestycją generalnie jest jakąś formą też minimalizacji ryzyka dla funduszu, a dla mnie też jako osoby wierzącej cały czas w rozwój uważam, że to jest świetna inwestycja mimo wszystko. Już tylko ty sam się na nią decydujesz, tak? W kontekście... Ja się decyduję, Rafał Brzoska też się decyduje. Natomiast z Konradem nastąpiło rozstanie. Konrad
I wyszedł w całości. Czytamy w mediach w kwietniu 2024 roku, Grzegorz Błażewicz ustępuje z roli CEO. 13 lat i starczy, mówisz. Rolę zmieniłeś, bo już nam powiedziałeś przed chwilą, że w tej chwili funkcjonujesz jako kto? Jako doradca, członek Rady Nadzorczej? Członek Rady Nadzorczej odpowiedzialny za M&A, czyli fuzję i przejęcie. W swojej własnej firmie. Firmie, którą zakładał. Trudno powiedzieć, że to już twoja firma, no jesteś jej współwłaścicielem. Już No teraz dokładnie, bo to właściwie od lat, nie? No bo tak. jak był 3TS i Rafał, no to z Konradem no już byliśmy w mniejszości. Tak? No tak. Minimalnej mniejszości, ale jednak mniejszości. A te 2 lata to jest tak, że po prostu mija ten czas i zamykasz ten rozdział, czy jest jakaś presja, żebyś dłużej był tym CEO, albo już nie chcą cię jako CEO? Jak tak szczerze możesz nam powiedzieć, jak to się diluje? Tak szczerze to byłem gotowy na 2 lata, natomiast przez te 2 lata nie miałem jakiegoś 100% poczucia, że jestem idealnym prezesem pod współpracę z funduszami private equity, czyli z finansistami. To jakaś inna forma współpracy, tak? No tam jednak bardziej wyrachowana, bardziej... Myślę, że tak. Myślę, że i sposób komunikacji, i sposób podejmowania decyzji, czyli pewna otwartość, którą ja bardzo preferuję. Też może jakaś spontaniczność w budowaniu jakichś nowych procesów, eksperymentowaniu. No mam wrażenie, zaczyna jej brakować. Myślę, że tutaj to nie tak działa. Jednak fundusze oczekują dużo bardziej ustrukturyzowanej formy działania, do której ja jakby nie jestem wielkim fanem, tak? No ty jesteś fanem fioletowej krowy, prawda? Czy takiego trochę myślenia out of the box, nie? Państwo pewno zauważyli, że w ogóle dzisiaj siedzimy inaczej przy tym stole, bo gość wszedł do studia i powiedział, nie, dzisiaj będzie inaczej, to ja będę siedział po lewej i ja będę zadawał pytania. No czekam jeszcze na te trudne pytania, ale to za chwilę skończę swoje najpierw, dobra? Nie brakuje ci tej adrenaliny teraz, tej takiej adrenaliny bycia CEO, bycia w świetle reflektorów, decydowania o tych wszystkich rzeczach na co dzień? Istotnych, ważnych dla biznesu? No to jest trudne pytanie. Na pewno miałem poczucie, że w zależności od dnia. Początki były trudne, bo jednak nagle, wiesz, jakby czujesz, że wiesz, jakby ten faktycznie ta cała adrenalina schodzi. Absolutnie schodzi. No i pytanie, co dalej, tak? Więc, co ty w ciągu dnia zrobić, jak sobie ten czas zorganizować? Pamiętaj, cały czas. No tak, bo jesteś zaangażowany. Cały czas jestem zaangażowany, tylko już to nie jest ten operacyjny poziom tej mucki całej, tak? Nie od 8 do 8. I tej mucki nie ma. I to było fundamentalna zmiana, którą jakoś nieszczególnie starałem się jakoś wypełnić. Po prostu szybko doszedłem do wniosku, że po 13 latach, chyba to mnie najbardziej, taka narracja wewnętrzna, którą sobie zbudowałem, że po prostu po 13 latach naprawdę zasługuje na to, żeby odetchnąć trochę. Tak? I oddychasz. A różne miałem, wiesz, no to, a były różne okresy, bym powiedział, w tym prowadzeniu. Tej firmy były naprawdę różne okresy i czasami tak. Bywałeś gdzieś przy ścianie, na granicy? Było różne momenty na granicach, znaczy na sufitach, na ścianach i tak dalej. Okay. Więc to. Jak sobie radziłeś? Z tymi właśnie nie radziłem. Wyzwaniami? No właśnie nie radziłem, tak. No, to gdzieś to się wyciszało gdzieś tam w trakcie. No, ta refleksja zawsze, wiesz, przychodziła jakoś później, ale no nie da się, znamy liczne przypadki. Wiesz, bycie przedsiębiorcą to jest takie, management to jest management, ale jak jesteś przedsiębiorcą, to jest full body management, tak? To jest jakby jesteś cały w tym. No, piątek, świątek, bardzo niedziela, często. Biznes międzynarodowy, różne strefy czasowe. Mówię, że full body management, mam na myśli, że jesteś zaangażowany nie tylko mentalnie, ale bo całe twoje ciało po prostu zaczyna w tym trybie funkcjonować i tak uznałem, że po 13 latach chyba jednak zasługuję na to, tak? Że to jest moja nagroda właściwie, tak? Możliwość zatrudnienia prezesa. Brałeś udział w rekrutacji tego sukcesora? Tak, pomagałem, jakby? Tak. Możliwość
właściwie wiesz, jakby doszedłem do wniosku, że możliwość zatrudnienia prezesa do twojej własnej organizacji, którą zbudowałeś, jest tą najwyższą formą nagrody. Oczywiście. Tak? Dlaczego ja muszę Pięknie dać, powiedziane. Tak? Niech ktoś inny to Dokładnie. Pięknie powiedziane. Najwyższa forma nagrody. Tak. To jest szczyt właściwie, tak jeszcze jesteś akcjonariuszem w tej No tak. jakby konkretnym w tej spółce, nadal masz możliwość wspierania, ale już jakby w trochę innej formie, tak? I wiesz, to nie jest tak, że są tylko, tam jest ten cały w tej książce Hard Things About Hard Things, tam jest ten Wartime CEO, Peacetime CEO, nie, są wiesz, po prostu CEO na różne jeszcze etapy rozwoju tych spółek, na różne formy inwestycji i tak dalej. Tak? To nie jest tak, że wiesz, każdy CEO, ty jako coach doskonale to wiesz, że po prostu funkcjonujemy dobrze, jesteśmy jakby najlepszą wersją siebie, tylko w bardzo określonym kontekście. Tak? Jak ten kontekst się zaczyna minimalnie zmieniać, tak? No to przestajemy być, wiesz, high performer. No właśnie, a propos performance'u, to jak tak teraz patrzysz sobie na tego gościa tak trochę z boku, który jest CEO twojej firmy, to zauważasz, że on pewne rzeczy robi lepiej, inaczej? Jak się z tym masz? Myślę, że Brian, fantastyczny zresztą człowiek, Amerykanin. Myślę, że on też przechodzi tutaj od roku, wiesz, cały czas jest w fazie transformacji, wiesz, jakby w ogóle przemiany swojego myślenia na temat tej spółki. A że miał doświadczenie wcześniej bardzo konkretne, więc myślę, że on doszedł do właściwych wniosków. Bardzo fajnie, że o tym mówisz. Mamy takie wyobrażenia, że ten CEO czy jakikolwiek inny ważny, istotny dla naszej spółki menadżer zatrudniony w mig rozwiąże nasze problemy. Miesiąc, kwartał, no i dalej. A to jest proces, prawda? Pięknie mówisz o tym, że ta osoba też przechodzi pewne przeobrażenia, zmierzając do realizacji. No, tylko, że to że to instynktownie widzisz, czy ktoś... Tak. A czy ty ktoś jest, czy on jest gotowy, czy jest otwarty na to, czy wiesz, czy jakby wiesz, jak tłumaczy swoje decyzje, czy wiesz, widzi pewną jak rozumie pewną problematykę i tak, bo z drugiej strony też wiesz, no, z drugiej strony tu Brian jest tym bardzo pozytywnym przykładem i wszyscy mają po prostu 100% zaufanie łącznie z inwestorami, że on doskonale rozumie ten kontekst i on chce się zmieniać, siebie zmieniać i jakby podejmować coraz bardziej dopasowane do biznesu decyzje w tej jego fazie. Natomiast też mam doświadczenia z tych ostatnich 2 lat, gdzie zatrudnialiśmy innych C-leveli, no to poczucie bardzo szybko było weryfikowane. Czego poczucie? Poczucie tej ufności początkowej, jakiejś wiary i tak dalej. No niestety nie wszystko wiesz, złoto, widzisz, że są gracze, którzy grają, wiesz, i to jest pytanie oczywiście jakby ja mimo wszystko to C-leveli oczekuję już tutaj jakby wpływu na organizację i takiego drive'owania organizacji. I tutaj mam wrażenie, że nie wszyscy byli jakoś super szczerzy, tak? Ale z drugiej strony, to jest moje podejście, jeśli chodzi o C-leveli. Z drugiej strony wczoraj gdzieś na jakimś gymie ktoś tam szepnął, że bo ci programiści to są tacy nieszczerzy, bo oni się zatrudniają w 2 spółkach na przykład naraz. Wiesz, ja mówię, słuchaj, tak naprawdę na tym poziomie jestem z tym absolutnie, wiesz, to jest absolutnie dla mnie akceptowalne. Tak? To jest problem menadżera w tej spółce, że on jakby tak zarządza tym pracownikiem, albo nie wiem, może mu źle deleguje zadania, albo za mało, albo za dużo, albo nie tak jak powinien, że ten pracownik właściwie potrafi grać na tylu frontach naraz. Tak? Przy sprzedaży wycena wyniosła ponad 100 milionów euro. Tak? To jak to było usłyszeć taką kwotę w kontekście tych lat budowania biznesu od zera? Jakieś tam specjalne emocje Ci towarzyszyły? Czy tak sobie myślałeś, jeszcze brakuje do unicorna, ale to w sumie jest, wiesz, to jest mimo wszystko granica, do której docierają liczni, więc tak mnie Twoje tutaj odczucia interesują teraz. Kurde, nie wiem, wiesz co z tym unicornem, nigdy nie miałem problemu z unicornem. Okay. Tak, jakby to... Przesadzona narracja. Podziwiam
Bo jestem wielkim fanem polskich spółek. Jestem w ogóle, jak patrzysz na, wiesz, Eleven Labs, Booksy, po prostu podziwiam naprawdę talent, wiesz, menadżerski, founderów, prezesów i tak w ogóle jakby nawet trudno mi sobie wyobrazić, jak dobry musi tam być setup w ogóle całościowy, tak? Nie tylko founderów, ale jeszcze i zarządczych, ale całych w ogóle funduszy, tak, że potrafią w ten sposób dynamizować rozwój spółek. No, w naszym przypadku jednak mam wrażenie, że myśmy chyba, znaczy nie dążyliśmy do tego typu właściwie takiego eventu, nie? Że dla nas... Nie było jakiejś granicy, do której dążyliście, tylko... Nie, myślę, że to po prostu graliśmy tyle, wiesz, bierzemy ile daje rynek w pewnym momencie, tak? I to jest, i wtedy mówisz właśnie, no to jest dość, no, to jest nasz maks, do którego doszliśmy, tak? I nie wiąże się z tym żadne jakieś złe uczucie. Oczywiście fajnie było, że dotarliśmy do tego exitu, tak? Który był takim jakby takim naszym celem, powiedziałem, ostatecznym. Chociaż ten kolejny exit znowu nastąpi. W związku z tym, skąd wiesz, jakie mam pytanie do Ciebie? No właśnie, czy przewidujesz i kiedy? Teraz, kiedy już wiesz, że to może nastąpić? Myślę, że to nastąpi w ciągu maksymalnie 2 lat. Okej. No to wtedy musimy się koniecznie zobaczyć w studio, bo znając Ciebie, pewno w głowie już jakieś nowe To Ty pomysły. wtedy przyjedziesz do mojego, ja wtedy zostanę już podcasterem. O, proszę, dlaczego nie? To mamy taki obowiązkowy blok. Pomożesz mi? Tak, to jest pytanie do naszego producenta Łukasza. Mamy taki obowiązkowy blok w audycji, więc bardzo Cię też o to proszę, byś zechciał z perspektywy tych swoich doświadczeń właśnie w tej części, która dotyczy biznesu, taką 1-2 rady dla przyszłych czy obecnych przedsiębiorców nam tutaj przekazać. Na co powinniśmy zwracać uwagę w kontekście realizacji naszych biznesów, by ta przygoda z przedsiębiorczością była łatwiejsza, efektywniejsza. Powiedziałeś na samym początku już o zaufaniu jako takim bardzo istotnym dla Ciebie, istotnej walucie. Robiłeś projekty stawiając akcenty chociażby na innowacje, nieraz to podkreślałeś. Co jest jeszcze ważne w biznesie? Co przybliża nas do sukcesu w Twojej ocenie? Ja myślę, że może żeby zwiększyć ilość osób, które robią biznesy samodzielnie w Polsce, mój przekaz byłby taki, że naprawdę nie musisz być sformatowany wedle książek, wedle jakichś tam guru biznesowych i tak dalej, że to jest jednak świat, który akceptuje i wręcz może nawet wymaga pewnej odmienności. Tak? Okej. Tak? Czyli Bądź sobą. może bez przesady, ale na pewno jest mniej oczekiwania, tak, że słuchaj, dopasujesz się do jakichś tam szczególnych reguł gry korporacyjnych i tak dalej. To jest jakby jedna rzecz. Nie? Tu jest miejsce na to, żeby być odmiennym, jakby w jakimś tam, to może być jakiś w ogóle element, wiesz, filozoficzny związany z prowadzeniem biznesu, tak? Jeden powie, że kocha sprzedaż, drugi powie, że nienawidzi HR-u, a że tam są różne jakieś tam poziomy lubienia, czy też pewnych obszarów i tak dalej, i podejścia do nich. To jest jakby jeden temat. Drugi, no to właśnie, że myślę, że to też jest takie dla mnie chyba, to oczywiście po latach przychodzi, ale mam wrażenie, że właśnie za dużo jest takiej jakieś budowania jakiegoś mesjanizmu wokół wiesz, przedsiębiorstwa. To jest po prostu job jak każdy inny, nie? Po prostu musisz iść do roboty i wiesz, obudzić się i robić to robić swoje w pewnym rytmie i to wcale, wiesz, nie musi być jakieś właśnie, to nie musi być bez względu na biznes, prawda? Na rodzaj, kategorię biznesu. Absolutnie. No po prostu to wymaga pewnej intensywnej pracy, być może dużo bardziej intensywnej i zaangażowanej niż gdzie indziej, z takim wzięciem odpowiedzialności jak nigdzie indziej. Natomiast tak. Drugim elementem, że to nie musi być wcale, wiesz, budowane z jakąś właśnie otoczką mesjanizmu, jakiejś kombatanckości, jakiejś niezwykłości, tak? No po prostu jesteśmy zwykłymi ludźmi, tak? W ogóle to nie jest, wiesz, nie jest potrzebne, tak? Czekaj, co ja z tego czytam, że no każdy może spróbować co najmniej, tak? Każdy może się podjąć realizacji tych wyzwań?
dla mnie zaletą w możliwości bycia przedsiębiorcą jest brak jakiegoś takiego odgórnej potrzeby formatowania siebie jako przedsiębiorcy, tak? Jeśli chodzi o podejście do zarządzania, filozofię prowadzenia firmy. Możesz to zrobić po swojemu. Tak? Możesz tak, i ten świat akceptuje, a może nawet wymaga pewnej inności, tak? Więc tutaj troszeczkę chyba inaczej ten fakt, czy ten obszar opisują różnego rodzaju książki, tworzenia startupów, robienia tych startupów. I tak myślę, że ten świat jest dużo bardziej różnorodny i sposoby dochodzenia też do tego sukcesu znacząco odbiegają dobrze powiedziane, absolutnie. Znacząco odbiegają od tego, co tam, krążą tam w tych kręgach startupowców jakieś tam kilka tytułów w kółko, prawda, tych samych, ty je słyszysz, ty wiesz, tak, o których książkach tam mówię, natomiast myślę, że ten świat jest dużo bardziej bogaty i różnorodny, więc według mnie te drzwi są dużo otwarte, dużo szerzej. Tak? Drugim elementem, który jest dla mnie niezwykle istotny, też atrakcyjny, i to powoduje zwiększenie atrakcyjności, że i potencjalnie też otwiera drzwi dla szerszej grupy osób, jest jednak takie podejście, że ten przedsiębiorca nie jest jak żadną jakąś świętą krową, jakimś mesjaszem. Po prostu wybiera trochę inną drogę niż inni. Być może trochę bardziej wyboistą, być może wymagającą większej ilości, większego zaangażowania. Natomiast to jest po prostu, wiesz, to jest job, tak? Robota do zrobienia. To jest job, tak? Trzeba się obudzić, trzeba wstać, trzeba mieć tam jakieś tam swoje rytuały, żeby się w tym nie pogubić. Może trochę inny system jakiegoś tam wsparcia wokół. Niektórzy akceptują fakt, że zwiększa się trochę ryzyko finansowe po to, żeby odebrać jakąś znacząco większą nagrodę w przyszłości, ale to się udaje naprawdę garstce. Nielicznym, tak. Że po prostu to jest job. Nie? Czyli co, potrzeba wytrwałości? Czy to po prostu chodzi o ten mindset, żeby go mieć? Mindset, właściwie wiesz, tu każdy jest inny, więc, tak. Wiesz, więc z każdym coś innego zarezonuje. Ja akurat jestem daleki od tego, wiesz, mesjanizmu, jakiejś kombatanckości, że każdy przedsiębiorca to musiał tam, wiesz, nie wiem, czyścić buty, jak miał tam, wiesz, 20 lat i tak dalej. Nie? No po prostu, już mówiliśmy o tym, nie? No, każdy ma tego typu historię. Nie? Natomiast najistotniejszy jest pewien rytm. Tak? Pewien rytm i długofalowa wiara w to, że to, co robimy, ma sens, tak? Natomiast nie wiemy, czy to przyniesie takie efekty, jakbyśmy chcieli. Nie? Dzięki za to. Wspominałeś też o kulturze zapierdolu w Polsce i chęci niedefiniowania się przez pracę. To co ty robisz faktycznie, żeby oddzielić to, kim jesteś, od tego, co robisz zawodowo? Między innymi stąd pojawiła się potrzeba zainwestowania, bo jesteś inwestorem w Tygodniku Powszechnym chociażby? No ja w ogóle przez całe lata miałem z tym bardzo duży problem. Myślę, że do tej pory mam problem, jeśli chodzi o właśnie ten element zdefiniowania się, wiesz. Ja jestem swoją pracą, tak? Jestem prezesem i tak dalej. W tym momencie, właśnie w tym ostatnim roku niezwykle atrakcyjne jest dla mnie to nowe poczucie, że właśnie takiego poszukiwania. Nie wiem, kim jestem, tak? Okay. W tym momencie ja nie wiem, kim ja jestem. Szukam odpowiedzi na to ale pytanie. Wiesz, kim chcesz być? Natomiast jakby czuję, że moja rola po prostu się, wiesz, zmienia, bo o ile w tej pierwszej fazie moim zdaniem jednak głównym motorem napędowym były jakieś egoistyczne pobudki, no to teraz tych pobudek egoistycznych jest, myślę, trochę mniej i bardziej poszukuję. Właśnie tutaj ten Tygodnik Powszechny jest trochę takim odpowiedzią na to pytanie. To jest odpowiedzią na tą kwestię. Bardziej jednak poszukanie takiej realizacji poprzez
wiesz, spowodowanie, że gdzieś indziej będzie lepiej na przykład, tak? Że ktoś inny będzie miał trochę lepiej? No, że coś zmienimy naprawdę na lepsze, tak? Okay. No, w takim szczery sposób, taki naprawdę szczery sposób, bo myślę, że te wszystkie takie, wiesz, te claimy startupowców, zresztą powiedzieliśmy, już też nawiązywaliśmy do tego, nie? Że ja robię mam 28 lat i robię, wiesz, i chcę zmienić, robię startup i chcę zmienić świat na lepsze. No, come on. Nie wiesz, żeby tak, to było. Nie wierzysz. Ja mam bardzo poważne wątpliwości, że to jest, wiesz, że to jest ten taki pierwszorzędny, że tak powiem, czynnik dominujący tutaj. Myślę, że dominującym jednak jest, wiesz, jest jakiś tam, jest ego, tak? I jakiś tam cały system, jakby tak to ego tam, wiesz, podopieszczać. Natomiast myślę, że to gdzieś dopiero w trakcie, z wiekiem przychodzi taki jak oczywiście taką możliwość masz, tak? No bo rozumiem, że tutaj nie wszyscy są w tej uprzywilejowanej pozycji, żeby akurat w taki sposób to zrobić. No dla mnie nowa faza polega na poszukiwaniu tego typu wartości, tak? Już chyba nie nastawiam się na to, że zrobię kolejny startup po prostu od zera. Chyba by mi się już po prostu nie chciało. No czekaj, Już nigdy z Tobą nic nie wiadomo. Zresztą tam w tym tygodniku powszechnym też jesteś jakoś troszkę choćby operacyjnie zaangażowany, bo nie tylko zostałeś inwestorem, ale pomagasz na przykład w digitalizacji treści i tym podobnych, więc trzymamy kciuki. No właśnie, jak ta finansowa swoboda wpłynęła teraz na Twoje postrzeganie pracy i motywacji? Bo skoro nie musisz pracować dla pieniędzy, zgaduję, to co Cię napędza do działania teraz? No, cały czas poszukiwanie, rozwiązywanie jakichś prostych problemów tego tak. świata. Tutaj naprawdę sprowadźmy to do konkretów. Jest obszar Seismonago i tam staram się. Tam wykonuję w ogóle, tam jest ciekawy ten projekt związany z M&A-ami. Mam przyjemność rozmawiania, nie wiem, z setką founderów różnych spółek martekowych w Europie, z różnych krajów. No i tutaj dokonujemy. To jest niezwykle wynagradzające w sumie jakby zadanie. Widzisz w nich siebie sprzed wielu lat? Nie, absolutnie w ogóle nie patrzę. Nie patrzę w ogóle w ten sposób. Po prostu realizujemy projekt, gdzie wiesz, polska spółka szuka do przejęć innych spółek tam w Niemczech, w Finlandii. No fajne i tak to, dalej. To jest fajne i w ogóle rozmawianie z tymi ludźmi, budowanie jakiejś tam koncepcji. Jest jakby trochę inny format roboty. Natomiast tutaj w tygodniku, no to raczej taki misja jakaś? Próba przetransformowania tego na tego medium w coś, co może jest bardziej jakąś platformą taką, prawda, społeczną. No wyższy poziom dziennikarstwa, kultura, to wszystko jest trochę ambitne, to znaczy nie trochę, to jest ambitne zadanie. I to mnie napędza, no, że to jakiś ma wpływ na to. Myślę, że jak więcej osób czyta przepisy kulinarne Pawła Brawo, po prostu im więcej osób czyta te przepisy, tym ten świat jest lepszy. Jasne. A Ty mogłeś zostać sportowcem zawodowym, nie? Czy jakoś tak dobrze pamiętam? Grałeś w piłkę ręczną? Nie, to samo oszukiwanie się. Zastanawiałeś się kiedyś, jakby się potoczyło na przykład Twoje życie, gdybyś poszedł w ten sport albo coś? Ukształtował mnie ten sport, to było fajne, to było fajne doświadczenie i w ogóle jeszcze taki w tym czasie to właśnie co innego mogłeś robić w Tarnowie. Ale no oczywiście były marzenia, coś tam się udało zrobić, jakiś wynik, ale myślę, że za cienki byłem tak naprawdę, żeby robić, wiesz, żeby zawodowo zajmować się sportem. Jasne. Jesteś też minimalistą. Ja praktykuję esencjalizm od wielu lat, więc to też mnie bardzo interesuje. Czy też z drugiej strony przyświeca Ci ta idea dawania zwrotnie czegoś od siebie? Czy teraz uważasz po tym okresie czasu zbierania tych doświadczeń, także pozycji, jaką zbudowałeś, że to taki trochę obowiązek Twój, że to w ogóle powinno być taka cecha tym, którym się udało, czy to się pojawiło z czasem dopiero, że tak w ten sposób zacząłeś patrzeć na świat? Nie myślę, że to chyba nic niezwykłego nie jest, że to jest po prostu element jakiegoś dojrzewania.
tak? Do tego, żeby dawać zwrotnie, dawać... Myślę, że tak. Myślę, że Okej. po prostu każdy, kto ma takie możliwości, po prostu to robi. Mam szwagra, wiesz, tam w Wilkowicach pod Tarnowem, jakiejś totalnie, wiesz, zabitej dechami wsi, przepraszam Cię, Łukaszu, który na swój sposób, na swoje możliwości robi dokładnie to samo, tak? Też rozwiązuje problemy, też jak może to pomaga i tak dalej. Myślę, że to po prostu jest jakaś taka chyba naturalna cecha gatunku. A może gatunku wychowanie, ludzkiego. może pewnego ekosystemu, z którego wychodziłeś. Okej. Zresztą powiedziałeś, że nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości, bo jesteś trochę procesem, jesteś tu i teraz. To jest bardzo fajne, bardzo dojrzałe. Za rok skończysz 50 lat, nie wypominając wieku. To będzie jakiś magiczny moment życia dla Ciebie? Czy nie przywiązujesz w ogóle uwagi do takich okrągłych dat? Nie. Myślę, że to jest... A masz jakieś takie rytuały czy zwyczaje, dzięki którym żyjesz każdego dnia? To życie jest takie pełniejsze trochę, takie bardziej satysfakcjonujące? Coś nas tutaj możesz czymś zainspirować, coś podpowiedzieć? Nie, chyba nikogo nie zainspiruje. Myślę, że wszystko już zostało powiedziane w tym temacie. W temacie rytuałów zostało wszystko dobra, już no to powiedziane, powiedz, czy ty jeszcze zbudujesz jakiś startup od zera? Krążą mi jakieś pomysły, ale jak sobie wyobrażam, jak bardzo trzeba się w to zaangażować, to zadaję sobie pytanie, czy to na pewno ma sens, czy jednak nie jest lepiej już wejść w jakąś spółkę na określonym jednak poziomie rozwoju i to jest chyba jakiś taki obszar poszukiwań aktualnie moich, gdzie dołączyć do takiego zespołu, wesprzeć Uważaj, finansowo. będą Cię oglądać i słuchać konkretni ludzie, którzy takie projekty pod ręką mają. Bardzo chętnie, jeśli nastąpi tam jakaś synergia dusz i jakiegoś elementu materialnego, no to bardzo, Dlaczego nie? Tego zaproszenia nie trzeba powtarzać. bardzo chętnie. To z czego na koniec powinniśmy Grzegorza Błażewicza zapamiętać z wizyty w studio Biznes bez lukru? Przepraszam za chaos. Na pewno z tej rozmowy słuchacze, widzowie wyciągną wiele interesujących refleksji. Dziękujemy za nie. Wszystkiego dobrego. Nie życzę Ci szybkiego exitu. Niech on będzie dobry. Realizacji tych marzeń i ambicji związanych z Tygodnikiem Powszechnym i coś czuję, że to nie ostatnie Twoje słowo, więc powodzenia i dzięki za rozmowę. Bardzo. Dzięki serdecznie. Gratuluję Ci wyboru. Ten czas spędzony z nami to była świetna inwestycja. Jeśli udało Ci się zabrać z tego odcinka choć jedną ideę lub rekomendację, dzięki której Ty i Twój biznes staniecie się lepsi, będę super szczęśliwy. Wierzę, że Polska może być kolejną Doliną Krzemową, co najmniej Europy, a Ty możesz rozwijać dobry, wartościowy biznes, wpływając na życie milionów. Jeśli się ze mną zgadzasz, polub podcast Biznes bez lukru lub podeślij ten odcinek komuś, na kim Ci naprawdę zależy. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce. Ten odcinek powstał we współpracy z platformą Cashy, która zmienia reguły rozliczeń pomiędzy dużymi korporacjami a ich kontrahentami, oferując przyspieszone płatności faktur. Sprawdź szczegóły na cashy.pl. Partnerem audycji była firma Autenti, właściciel platformy do podpisywania dokumentów online.